Co niektórzy z Was myślą, że przyziemni latają tylko wokół kur i zwierząt. No nie do końca. Wokół siebie też muszą polatać. Marcina akurat teraz wysłałam na sprzątanie graciarni, którą zdążył zrobić w naszej kanciapce. Nawet nie idę, bo ostatnio próbowałam wejść, to nawet nie mogłam do niej się dostać. Więc go wyrzuciłam, nie ma go w domu i sprzątam. Zaraz pójdziemy na inspekcję. Zobaczymy, jak on to zrobił. A przyziemna co? Przyziemna próbuje... No próbuję obiad zrobić. Dzisiaj będzie wątróbka, więc zapraszam serdecznie. Tu robimy, podsmażamy cebuleczkę, rachu ciachu, no zmniejszyłam ogień i holender, no jest na 5, dawaj stara, podgrzewaj się. Tu jest cebulka, a tutaj już czeka nasza wątróbka, znaczy nasza, z naszych króliczków akurat wątróbka. Już powoli się rozmroziła, więc na dzisiaj będzie wątróbka z cebulką i do tego 100 g fryteczek. No, ale będzie wyżerka. No i nie zapominamy o naszej kapustce kiszonej. Dobra, już co niektórzy z Was na pewno głodni się robią albo czekają, żeby zobaczyć, co tam Marcin robi. Dobra, idziemy na inspekcję. Zanim ja jeszcze wyjdę, wezmę tą wątróbkę, schowam, muszę gdzieś to dalej dać na blacie, bo znając życie, ja wrócę, a Amber weźmie i już tutaj wyliże. Wiecie, no jest duża i potrafi się po prostu wpiąć na tą małą wyspę i jezorem zasuwa. Więc trzeba to gdzieś odłożyć w bezpieczne miejsce. Chodź wątróbka. Damy Cię tutaj na razie, o, na wiaderko. O, patrzcie, widzicie co tutaj mamy? Kiełkujemy pszenicę dla naszych kurek. To już jest chyba drugi dzień w tym momencie. Oczywiście przelewamy, zlewamy wodą i wylewamy. Tutaj takie ziarna są w miarę wilgotne. Już widać, jak puszczają kiełki. To jeszcze gdzieś tak u nas będzie się moczyło naprzemiennie. Myślę, że jeszcze z 3, może 4 dni i myślę, że już będzie dobre do konsumpcji dla kurek. No, tam jest jedno wiaderko, to drugie. Wszystko jest w tej kuchni. Dobra, jak to przyziemna mówi, gadu gadu do obiadu i trzeba do roboty. To idziemy do Marcina. Podejrzymy przez okno, czy się nie opierdziela. Co on tam robi? No nie, no działa, ale już widzę, że już nie wie, co ma zrobić, gdzie co ułożyć. Dobra, idziemy, mu podniesiemy ciśnienie. No i gdzie ten porządek? Przyszliśmy na inspekcję sprawdzić, jak Ci idzie. Przyszliśmy kto? No my wszyscy. Znaczy my wszyscy kto? No... Po imieniu poproszę, jeden po drugim po imieniu. Dobrze, Ania, Irek, Jurek, Przemek... No to Ty wymieniaj, ja będę robił dalej. A Ty rób dalej. Dobrze. Odkurzacz najedzony? No bo wiecie co, tutaj jak sobie nałożymy zawsze sianka na następny dzień albo na drugą turę, że tak powiem, to tutaj trzymamy. No i zawsze to jednak nosi, burdel się robi. No. A mamy, wiesz gdzie są te worki do Henry'ego? Mamy. No bo Henry będziesz głodował, jak nie znajdziemy. Wiesz, post, mój drogi, teraz się zbliża. Dla Henry'ego, nie ma śmieci. No, Henry. Dobra, tutaj jest, widzisz, no to sobie powoli pyka. Bardzo powoli. No musimy tutaj podgrzewać to pomieszczenie troszeczkę. Tak, mamy bardzo niewiele ustawioną temperaturę, ale chodzi o to, że mamy tutaj suszarkę, a ona boimy się, chociaż teraz ona nie zamarznie, bo jest na plusie, ma być cały czas. To może wyłączyć na dzisiaj. Ale zauważyłeś, jak się przyjemnie zrobiło od razu tu? Tak.
No musimy trochę tu też zacząć poogarniać, bo chcemy zamrażarki jeszcze dwie nasze przywieźć od rodziców. A one wielkie są, tutaj jedna wielkie. To cała tutaj zajmie. No, tak, no i jedną mamy stojącą, miejsce. to nie jest duża, to jest taka lodówka. I jeszcze, no i ta. To będą 3. No i już by było te pomysły, no i wiesz, jakieś półki jak na maksa poustawiać, czy takie regały. Aha. No i będzie pełno też pomieszczenie. No. To Henrymu dajesz taki nowy żołądek, prawda? Żeby się najadł. Ja bym to nazwał drugim oddechem. Drugim oddechem, no tak. Świeżości. Świeżości. Teraz to będzie ssała nasza Henryca. Ojejciu. Ostatnio widzieliście nasz filmik o królikach. No i tak oczywiście Klaudia też chodzi po różnych forach i tak czyta. Czas temu post. Nie pamiętam od kogo, że ktoś leczył królika, bo miał bardzo dużo schorzeń. Ojej, już nawet nie pamiętam dokładnie co, ile tego. Ogólnie wydał na leczenie tego królika 10 000 złotych. Mało tego. I zapożyczył się, czy zapożyczyła. Zapożyczył, czy zapożyczyła ta osoba. I później, no oczywiście zbiórkę tak sobie ustawiła, oczywiście, no wiadomo... Zbiórkę, tak, że ratujcie mnie, bo ratujcie, po prostu tonę, bo mam długi. I wiecie co sobie pomyśleliśmy? Nie, ale pamiętasz, zanim sobie pomyśleliśmy to swoją drogą, ale tak też życzowo podeszliśmy do tego. Byliśmy u naszej pani weterynarz, po jakieś tam, nie pamiętam, czy na odrobaczanie dla piesków, tabletki, już... Wszystko jedno. Wszystko jedno. No i tak z nią dyskutujemy i mówimy, słuchaj... Nasza znajoma zresztą, tak, także... czy jest możliwe wydanie na królika 10 000 złotych? Ona na nas tak patrzy, bujacie. Ona mówi, no słuchajcie, no to można zrobić, to można zrobić. Powiedziała tak, albo weterynarz, którego ta pani się natknęła, czy tak, był po prostu wrednym typem, co zdarza się, no przecież różni ludzie są, nieważne czy lekarz, czy nie lekarz, i po prostu ją naciągał na co się dało, albo po prostu ta pani generalnie ma coś, no jakieś ma problemy, bo tak to chyba trzeba nazwać. No wiecie, odczucia, co powinno się leczyć, czego nie powinno, na co powinno się wydawać pieniądze, na co nie, no bo to też trzeba się nauczyć. Ale to albo po prostu ściema. Na zasadzie, wiecie, takiego chamskiego bicia na forum, kuchamy króliczki, Boże, króliczek, tak, dajmy troszkę pieniężki, ratujmy tą panią, bo ona ma takie dobre serce. Słuchajcie, nie dajcie się zwariować. Wow, no bez przesady. Naprawdę. 10 000 to przecież ile dzieci można uratować, ale królika! Ale to nie o to chodzi. Królika. Nasza pani weterynarz powiedziała nam, to jest niemożliwe wydanie takiej kwoty. Nie wiem, jakby ten królik był chory. Ile by trzeba było ich tam zabiegów, ile operacji przeprowadzić i tak dalej. Ona mówi, że po prostu to jest jakaś abstrakcja. Więc zostawiamy ten temat wam do przemyślenia. No i tak, no czasami wiecie co? Niesmacznie jest, naprawdę. Co niektórzy mogliby się opanować. Idziemy do kozuchów, zanieść im jedzonko, bo taka pogoda, no to teraz nic nie ma, wszystko przykryte śniegiem. A te nasze hrabianki nawet nie raczy im się wyjść. Były dzisiaj. Były na chwilę. O, ale wystrzeliły. Jak z procy. Cześć dziewczyny. Wiem, że jeszcze macie, a wy słowem wpierdzielacie. Tak, to było świeżo. Do środeczka. Cześć Doli. Oj, cześć Klunia. No takich wiecie choboków to jedzą 3-4, 3 dziennie. 3 dziennie. No. No to wiesz co, ta kostka siana szybko nam pójdzie. Szybko, jak jest całkiem co innego wam powiem, jak jest jednak, no bez śniegu. Nawet trawa nie rośnie, ale one masę tego pochłaniają. O, już kombinatorka, no, kuleczka. Zaraz wejdzie się. Zaraz następna. I co zrobiłaś? I co zrobiłaś? Uważaj na te rogi. O. Cześć dziewczyny, nie zimno wam tutaj? Chyba nie, co? Może zamkniemy je teraz, Rybciu? Bo w sumie zaraz będzie już ciemno, jest 15. Dobra, to światło im zostawić można. Nie trzeba będzie... Chcesz na całą noc zostawić? Nie, to ja przyjdę, ewentualnie tylko ręką wezmę światło. Widzę, do kieszeni, zaraz ci kopytko schowa. Ale ty jesteś po prostu udana. Ty jesteś po prostu udana, piękna kuzia. Wodę mają? Co? Mają, przed chwilą im właśnie przyniosłem. No i to się stało. A, to ci się stało.
A wiecie, jak zasuwają? Mają lekko jakby wilgotne. Co? Nie jest mokre, ale to w podłożu. Podłoże. Zamykamy je. Światło zostaw Ale ciągną. i zamkniemy. Am, niam, 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 niam. Widzisz, tu ma tam śrutkie. Może jeszcze być z jedną, by trzeba było tam dorzucić taką taczkę. Ale trzeba będzie po słomę też jechać. O Jezu, w taką pogodę. Teraz przez 2 tygodnie ten Sama śnieg dupa, ma nie? padać, no. I zimno. Wybacz, słomę jedzą tam. No słomę jedzą. Bo ja tam rzucam zawsze im tam gdzie śpią najwięcej, co nie? No. No dobra, chodź, idziemy, zamykamy je. Muszę pierwsza wyjść i tutaj od razu drzwiczki, bo one są dość duże, te drzwi. O, już widzę, już kuleczka dwie tu się szły. czai. Już jedną przerzuciłem, kuźwa. Tak? To jak, bo za tobą od Aha. razu poszły. O, już, histeria. Cieplej im będzie, jak się zamknie. Dobra, idziemy teraz zobaczyć, co z naszą wodą. Wiecie co? O, jakiś nam problem powstał. Tutaj w tym kontenerku mamy naszą studnię głębinową. No i woda, filtry wszystkie. I coś się popsuło. Co tam się rzeczy mogło popsuć? Ups! Zaraz orła wytnę. Wiesz, jakie tu mokre? Jak tu woda jest? I teraz pytanie, czy to dalej cieknie? Nie, no nie cieknie, bo ale to zmniejszyłem ciśnienie. No, ale co, stamtąd woda wybijała? O, to się jakoś tak dziwnie. Zatrzymało się? Może za mocno dałem? Ale nie psika. Nie. Tu musiał być jakiś drobny Coś się problem, bo już tak? jest okej. Widzisz, już nic nie cieknie, ja to No. nie widzę nawet. To zaczęło tak psik. Widzisz, jaka mokra jest. No. Ale co jest, kuźwa? Dobra, może jest dobrze. Działa? No widzisz, nie psika, nie? Paczka za pobraniem. Przyszła, tak? Przyszła. Sama przyszła. Przyszła, tak. Tak, I przywędrowała. pomyślałem sobie, że może sprawdzić, czy nie ma tam cegły. Tak, a propos naciągania się, tak? Naciągania, tak. Przypadkiem takie z nas mądralińskie, że właśnie nie daliśmy się naciąć. Już wiem, że nie, bo widzę tutaj rączkę. No tak. Ale może jest sama rączka. Tak, a na co dałeś się, znaczy na co mnie naciągnąłeś? Naciągnąłem moją żabkę na coś, co ona właściwie robiła przez cały czas. Klaudia podcinała naszą mirabelkę, ale takim sekatorem. Czy tak sekatorem. Tak. No ale wiecie, 700 metrów z tego przeciąć zajmowało jej to masę czasu. A ja ciągle mówię, dziewczyno, do wszystkiego są odpowiednie narzędzia. A nie, szkoda pieniędzy. No jak to kobieta, ale wiecie, pomyślałem sobie tak, ja tam sobie szybko tłumaczę i kupuję co potrzebuję, a jej jakoś nie chcę, więc pomyślałem, że kupię. Żeby nie było strata tata, że on mi kupi, że chce mi ulżyć. Tak, oczywiście ja to po prostu teraz szybciej skoszę i będę zapierdzielać szybciej do innych zadań. To o to chodzi. To ja już przejrzałam Marcinka. Oczywiście, A. oczywiście. Przecież to ma Widzicie? sens. Przecież nie dam kobiecie wolnego czasu. O, Kobieta i wolny czas. O, jeszcze co. O. Dlatego to jest taka dobra żona. cały czas mnie po prostu okupuje Bo sobą. czasu nie ma, No. bo jakie fajne. Dobra, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. No. Teraz tego nie przetestujemy. Jest ono do żywopłotu. O, popatrzcie, można, nożyce takie do żywopłotu. można sobie rączkę pokierować. Fajny bajer. Tutaj sobie za tego. No i w ładnym, a bardzo ładnym są stanie. Dlaczego, wiecie, kupiliśmy, no z wielu powodów. To są drogie urządzenia. Wybraliśmy Hitachi dlatego, że specjaliści od tego typu urządzeń i specjalnie właśnie od trymowania krzaków mówią, że tym razem nie sztyl. Tylko albo Hitachi, tam są jeszcze kilka japońskich firm, jest znacznie lepsze, podobno drgania mają mniejsze i lepiej tną. To jest po pierwsze, używano dlatego, że no, można zapłacić 1500 zł, a można zapłacić 500 zł. No mamy nadzieję oczywiście, że będzie działać, ale no tutaj i pan ogóle... zapewniał, że jest w bardzo dobrym stanie. Patrzyliśmy, no, że na od czystą. jakiegoś czasu na OLX-ie szukaliśmy jakichś właśnie takich dealów, oferty, którą by nas zadowalała, no i miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś stopa, że to działa. Tak. I jak to się sprawdzi tu jest, przy naszej widzicie, ałyczy. To jest ta ochronka. Aha, i my tu będziemy chcieli
I tu będziemy chcieli, Klaudia, wiesz, coś takiego zrobić, żeby koło płotu, wiesz, żeby się szurało po płocie. Aha. Jakiś taki, coś tam do tego przymocować. To będzie A taki... może nalejesz benzyny i sprawdzisz, czy to A działa? tu chyba jest benzyna, kochanie, nawet tyczkę. Co? Ile tych ziemniaczków? Zobaczcie, jeszcze obierze ze skórki, to będzie ochotę. Idealnie. Coś nalałeś benzynę? Dobra, idziemy. Ja nie mam pojęcia, co ja z tym robię, wiecie. Chyba to jest... On chyba tak. Bardzo łatwo się odpala, jeśli się odpali. A się nie odpala. A, bo na stopie jest, dobra? Dobra. Szybko. Amber, proszę podejść. Amber? Przyznaj się, co zrobiłaś, jak mnie nie było? Co to ma być? Co tutaj było, Amber? Przecież widziałam, że się oblizywałaś. Wyżarłaś nam placuszki jajeczne. Świnio, ty jedna. Tato przyjdzie i zobaczysz, będzie się złościł. No jak tak mogłaś? No co tutaj było? No tak, teraz lawendowe oczy. No i mam dodatkową robotę przez ciebie. No tak, może jeszcze ziemniaka chcesz, co? Nie, ziemniaka to nie. Ty wiesz, co zrobiła? No. Widzisz ten talerz? Ile tam było placków? Wszystko zeżarła świnia. No i co teraz? Idź do taty, powiedz mu to. Co, Amber, zrobiłaś? No co zrobiłaś? Co zrobiłaś? No nic, zjadłam wszystkie placki. Ty kradniesz, Amber. No i patrz. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? No co? Dlaczego zjadłaś placki? Dlaczego pies zjadł placki? No. Dlaczego pies kradnie? Bardzo niegrzeczna. No i patrz, i nie ma jej. I ona Zaraz chce się- dalej jeść, ona nic nie rozumie. Pozbawiłaś nas posiłku. Widzicie, jak nie z jednym, to z drugą. Pozbawiła Jak to tatę rzeczy- posiłku. Tak, to znaczy, że mama musi nowe zrobić. Tak. O, no dobra. Będę robiła, to przy okazji zobaczycie. To były placuszki jajeczno-serowe według doktora Kwaśniewskiego. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to się robi. Chyba, że pies wcześniej zje zaprawę. Ciasto. Chyba nie. Kilka godzin później jesteśmy z powrotem. Więc tak jak obiecałam, robimy placuszki, no bo Marcin już płakał. Ta świnia pozbawiła nas jedzenia. No to co, baba do garów. A więc, ja robię z połowy porcji, bo na nas dwójkę po prostu jest Żeby nie tego za skisło, dużo, czy żeby nie skisło. Można je przetrzymywać w lodówce przez kilka dni, folią obłożone, żeby nie wyschły, ale no wolę zrobić mniej, a Tak, częściej. Wiecie, przynajmniej pies Tak. ukradnie. O, zobaczcie, z tej książki robię, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jest tu ogrom przepisów. I naprawdę. powiem wam, zrobiliśmy naprawdę coś mego, smaczne. ale powiedz, co wczoraj zrobiliśmy. Nie wiem. Jak, a lody nie pamiętasz? Waniliowy? Nie waniliowy, ale powiem wam, Wiecie co? Myślałam, że mnie szlak trafi. O godzinie 11 w nocy, bo przyjechaliśmy dość późno do domu. Widzieliście filmik. Widzieliście filmik. Lodów mu się zachciało. I bo widział w tej książce, że jest przepis na lody waniliowe. a mi już lody od jakiegoś czasu chodzą po głowie, to nie to, że Tak, dobra. zachciewaja. No, Ale widzimy, w książce Kwaśniewskiego są lody. No to Są jaki też problem? lody. Tak. I powiemy wam jeszcze, że jak dla nas są dużo za słodkie, co nie? My byśmy Ale połowę są tam zredykowali. Opcje, są tam różne Są. opcje, że właśnie jak robisz na przykład czekoladowy czy kakaowy, dajesz 50%, Aha. 50% gramatury cukru, a jak robisz owocowe, to w ogóle bez cukru. No, Dajesz same owoce, zależy jakie. Dobra, nieważne, miały być naleśniki. Dobra, Płyniemy. ważne. Poczekaj, nie I poczekaj. to jest A chcesz powiedzieć to, tak? Jeszcze chcesz powiedzieć o tych lodach, albo musimy powiedzieć o tych lodach, bo wszyscy ludzie są ciekawi, jakie to są lody. No, płyń. Lody są pyszne!
Normalnie biorę, całe bym zjadł naraz. Są mega śmietankowe. Ile to było? 12 żółtek? Czy 10? 10 chyba. 10 żółtek, 3 śmietanki, litr śmietanki i 100 gram cukru. Tam było 100 gram. My uważamy, że to jest za dużo. Tam było 10 deklarantów. 50 to uważamy, że może być za dużo. My nie jesteśmy słodkolubni. To były takie eksperymentalne. Pierwszy raz je robiłam. Ale powiem wam, spróbujcie to w domu zrobić, bo tak proste rody, a taka śmietanka, że no mistrzostwo świata i jest wspaniałą bazą na jakieś czekolady albo inne, już się zamyka. No, dobrze. Ona zawsze się tak do mnie uśmiecha, kiedy chce powiedzieć, że już mnie nie cierpi. Dobrze, no bo odpływamy, jak zwykle. Ten to przyziemniak to jest jak nie wiem co. Dobrze, ja robię z połowy gramatury, a więc daję, poczekaj, żeby nazwę zasłonić, to nieważne, 250 gram tłustego twarożku. Jest napisane, żeby go przemielić przez maszynkę. O, musiał przejść. Ja nie mam maszynki, więc sobie radzę tym, co mam. Mam durszlak taki, no i gnieciemy, Marcin. Do tego jest w oryginalnym przepisie 17 jajek. Ja połowę, no to muszę gdzieś tak... Poczekaj, jeszcze sprawdzę. Poczekaj, żeby coś mi się popieprzyło. Chyba coś dużo tych jajek. Nie, no naprawdę. 17 żółtek. Jeżeli z całości porcji robimy, a my robimy z połowę, no to damy 8. 8. Z naszych jajek. Zobaczcie, jakie jajca mam. Patrzcie, jaka różnica. Widzicie? Ale to myślimy, że to może być kaczka. Nie? Ja myślę, że to są 2 żółtka. Tu jest takie zielone, takie delikatne zielone. One będą większe, bo to młode kurki dają. Dlatego, oczywiście ja My zawsze zużywamy albo jak coś pęknie, albo kisztycie. Najmniejsze dla siebie bierzemy. Ostatnio dodaliśmy film Króliki w zimie i tam kilka osób bardzo ciekawe komentarze nam napisało. Jeden z nich jest taki, że jak widzieliście naszą klatkę, tą co jest na polu, my zamontowaliśmy drabinkę na siano bardzo blisko, znaczy na siatce, czyli kompletnie od zewnętrznej strony, więc jak wieje wiatr i pada deszcz czy cokolwiek, namaka nam siano. I widz Anakonda napisał: witajcie, zajmuję się hodowlą królików rasowych, ras dużych. Niech Państwo przełożą ten paśnik na siano, bo to jest na siatce. Siano powinno być suche. No i właśnie, przecież to jest bardzo dobra podpowiedź. Siano powinno być zawsze suche. Tak samo jak trawa na przykład nie skiśnięta, jak tniecie trawę. Także musimy to przełożyć. Także na pewno przełożymy to. My tak zamontowaliśmy, raz, że nie pomyśleliśmy o tym w tym czasie. Było tak mało deszczy również w ciągu całego lata i właściwie jest mało w zimie, że jakoś tak człowiek nie pomyślał, że to może zmoknąć, a poza tym było znacznie łatwiej zamontować, a tam muszę troszeczkę ramę zmienić, żeby tego. Także, ale to jest słuszna uwaga. Uważajcie, jak stawiacie paśniki, na to, żeby nie zamokło wnętrze. Popatrzcie. Że 2 żółtka. No, zobaczcie, o Jezu, ale się ciągnie to białko, nie chce się oddzielić. No. To jednak 2 rany, ale to kura musiała cierpieć. Ale to też coś nie jest nie tak, bo w sumie jajko nie powinno mieć 2 żółtek, prawda? Bo to ale to widocznie czegoś było za dużo. Jakaś mała anomalia. No naprawdę, poczekaj, bo ja już się pogubiłam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale to było z tym podwójnym żółtkiem, czy nie? No przez Ciebie straciłam rachubę. Ale i tak, Klaudia, dodajemy troszkę mniej, zauważ, bo tam miało być 17. 8. A Ty chcesz dać 8, więc to takie połówka. No to tak, dobra, to ja myślę, że wystarczy. Jarosław Adamczak, również ciekawy, krótki komentarz. Czy da się utrzymać z królików? No i to jest jak zwykle temat woda, bo pytanie jest, nie wiem, główny nacisk kładziecie na to, żeby się utrzymać z królików, czy traktujecie tak jak my, jako dodatek do, powiedzmy, jajeczek, jakichś tam innych rzeczy, które będziemy mieli w przyszłości. My myślimy teraz z Klaudią nad takim jeszcze jednym filmikiem, prawdopodobnie go opublikujemy około wiosny, no jak on nam wyjdzie, bo jeszcze kilka czynności sami nie przeprowadzaliśmy, nie nauczyliśmy się, a chcemy Wam kompletną wiedzę jakby podać, jak można wykorzystać w siedlisku czy w gospodarstwie własnego królika, na ile sposobów, które wpływają dodatnio na wiele rzeczy. Dodatkowy zarobek. Nie powiedziane wykorzystać, po prostu jak cennym jest zwierzęciem królik na gospodarstwie, że to nie tyle jest mięsko, ale
no na pewno przyczynia się do siedliska no, w wieloraki sposób. Na przykład larw. Słuchaj, bo muszę miskę wziąć. Ja tutaj te białka, które oddzielałam do słoika, oczywiście muszę teraz ubić na sztywną pianę. I w tym momencie połączyć to razem i na patelnię, najlepiej najlepiej. Możecie i na maśle klarowanym, i na smalcu. To już od Was zależy, od Waszych upodobań. Wiadomo, jak może na słodko, to może lepiej na maśle klarowanym. Popatrzcie, jak naturalnie ma Klaudia i wdzięcznie rękę wygiętą. Nie wiem, czy to będzie słychać. Będzie. Tylko jak wiesz, bo ustawia mnie. Nic nie widać, to słoneczko myli. No bo ona się na mnie mści cały dzień. Cały dzień. Zaczęła się mszczenie od tego, że chciałem lody zjeść rano zamiast wieczorem. No po prostu, bo nie o tej godzinie się. Ale kto powiedział? Bajki. A co ty, baba w ciąży jesteś? Ale kto wie? Teraz wszystko jest posrane. System upada. No i widzicie, piana ubita. Tu są żółtka z serem. O, zapomniałabym! Mąka. Widzicie, to nie jest taki mit całkowity, że w wiecie kwaśniewskiego się mąki nie używa. Jednak dodaje się, ale wszystko tam ma swoje odpowiednie proporcje. Ilość białka do tłuszczu i tak samo stosunek do węglowodanów, więc no, tych proporcji trzeba się trzymać, ale tak jak mówię, książka kucharska ułatwia sprawę. Ja tutaj mam 50 gram, no bo to jest połowa porcji. Tak samo powinnam dać 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. I to wszystko teraz ląduje do naszej masy jajeczno-serowej. Nikt tak nie łączy jak Klaudia. Zawsze musisz jakiś komentarz dać, co? Osłabiasz mnie. No, będziemy używać tutaj masełka od pani Danusi. Masełko klarowane. Pamiętajcie prezent? Teraz będzie miał zastosowanie. Marcin, ty już skończyłeś odnośnie z tymi królikami, te komentarze? Tak mi się jeszcze jeden przypomniał, od Rafała dostaliśmy go i pyta się, czy nie mieliśmy jakichś ucieczek tych królików z klatek, co stoją na polach. No i oczywiście nie, bo no nie wiem, chyba może nie oglądałeś tego odcinka. Gdzieś tam pokazywaliśmy, że od dołu jest siatka. To jest 5 na 7 centymetrów. I ona zapobiega temu, żeby królik się wydostał, ale tak, że na przykład jakiś lisek podkopał, chociaż my może przez tą siatkę, ale nie widzieliśmy, żeby kopały, bo podejrzewamy, że za często je przestawiamy i one jakby, wiesz, mają ciągle świeże pastwiska, to nie dobierają się do nich tak, żeby zacząć kopać. Ale problem jest inny, że mamy znowu nierówną łąkę, więc jak wejdzie ta klatka, ona jest długa, no to zaczyna się robić dziura, więc no dla nas musi być siatka. Jakby śpimy spokojnie dzięki niej. Zgadza się. Ostatnio dodaliśmy posta, jak wracaliśmy... Shorta. Ostatnio dodaliśmy shorta. Jak wracaliśmy, śmieję się, bo Klaudii temat zabrałem. A to ona chciała powiedzieć. Ona chciała powiedzieć, to i koniec. No dobrze. A ja jej zabrałem. No dobra, dawaj. Popełniliśmy shorta. Widzieliście, jak jedziemy w jakieś tam Śnieżycy. I wiecie co, strasznie nam się spodobały komentarze, bo to właśnie one pokazywały, jak ten sam obraz jest różnie widziany przez różne osoby. Na przykład ktoś powiedział, że to jest jak Star Wars. Ktoś jak wiecie, pięknie ośnieżona taka romantyczna droga. Ktoś, że jak Dziecinada to wygląda. Ktoś inny... Co tam było jeszcze takiego fajnego? No nie wiem, ale wiecie co? No, nam się to tak spodobało, to było takie impulsywne, że po prostu Klaudia powiedziała, znaczy, ty wiesz co, a jechaliśmy tylko 40, bo więcej się nie dało jechać na godzinę. Oczywiście, włączyliśmy długie światła, żeby podkopcić temat, bo to tak normalnych nie wygląda tak super, no zdajemy sobie sprawę. To chcieliśmy, bo my zdajemy sobie sprawę, że się nie jeździ na długich Śnieżycy. No, ale było tak ale widzieliście, że no, zrobiło to jakiś taki efekt i no, nam się strasznie podobało. Piękne to było, nikogo nie było, samochodów przed nami, ciemnica dookoła i te śnieżki na ciebie lecące. Takie wiecie, jakby muszki, takie ton, albo człowiek jakby się w gwiazdach w Star Warsie poruszał. Hipnotyzujące. Hipnotyzujące. Było tak piękny widok i po prostu chcieliśmy go wam pokazać. Wiemy, że to nic specjalnego, ale nas wzięło. No, jakoś tak. I nie to, że jeżeli to jest Dziecinada, objawia się takimi pięknymi rzeczami, to my uważamy, to uważamy to za komplement właściwie. Tak. O dobra, kochanie, weź mi zmniejsz. Już się w końcu zagrzało. Boże, tak, ale to przez te gadanie, wiesz?
Zobaczysz, będę musiała teraz kontrolować. Zmniejszyłeś? Zmniejsz. Tak, na 7? Na ile? No jak? Na 3. A ja wiem. Zmniejsz, mówiłam. Dziecko. Widzicie? I to jest efekt końcowy. Takie oto małe placuszki. I zdrowe. Mówię, na ciepło, na zimno. To zastępuje nam akurat chlebek w tym momencie. To tyle odnośnie tego gotowania dzisiejszego, bo już Przynudzamy. Wiemy. wystarczy, tak. Wiecie, czasami jest czas na przygotowania, a czasami jest czas na konkretną robotę. Zgadza się. Chcieliśmy bardzo podziękować Łukaszowi D. z Lubartowa. Dziękujemy za wpłatę. Dzięki, stary. Tak. No to co? Tym miłym akcentem kończymy na dzisiaj. Już. Nie, my siebie nie kończymy, my to dopiero zaczynamy. Wy kończycie z nami. Tak. Pa! Pa! Cześć, śnieżna kulko. Cześć, śnieżna kulko. Think of you and of all I should have done. Jak ty tak możesz? Cały ciąg dowalania mi. Już 5 razy mi dowaliłeś pod rząd, a ani razu nie poczułem się naprawdę kochany. Już nie żal się. Przestań. O, Klaudia się włączyło, ona się nie przestaje wtedy śmiać. Zawsze jak ze mnie się śmieje, to takie coś ma.